Już niedługo drugi sezon Hazbin Hotel, dlatego dzisiaj zrobię kolejne postacie ze serialu w LEGO. Zaczynajmy. A pierwszą z nich będzie Vox, który zapowiada się jako główny antagonista sezonu drugiego. Użyłem naramiennika, by rozszerzyć jego ramiona, a telewizor będzie zrobiony z Tyla 2×3. Zrobiłem jeszcze jego kapelusz. Zabrałem się od razu za robienie nadruków, ale ostrzegam, nie jestem grafikiem. Uśmiech odrysowałem do serialu, natomiast oczy chciałem zrobić w stylu legowym, co okazało się być o wiele trudniejsze, ale około pół godziny później wyglądało to tak. Szczerze, jestem dość zadowolony. I myślę, że oczy w taki sposób wyglądają lepiej niż jak robiłem je poprzednio. Zabudowałem jeszcze telewizor od tyłu i dodałem antenki. Następnie zrobiłem ręce, a na torsie narysowałem muszkę oraz naprawdę elegancki garnitur wypaski. Ale droid, bratko. Nie można zapomnieć o talii, bo jak wiadomo postaci w Hazbinie mają specyficzną budowę, więc po dorysowaniu jej wygląda to o wiele lepiej. Dodając jeszcze proste nóżki, nasz płaskogłowy książę jest gotowy. Tylko spróbuj się zepsuć. Skoro zrobiłem Voxa, to naturalnie czas na pozostałych Wiz. Więc zróbmy Velvet. Nie chcę jej obrażać, ale to trochę taka piekielna influencerka. Tym razem zacząłem od spodni, bo są bardzo charakterystyczne i boję się robić resztę. Mimo że wydawały się one dość proste, to problem pojawił się już przy wyborze koloru. W końcu postawiłem na ten. Drugi problem był przy dopasowaniu pasków na nogach oraz na biodrach, ale finalnie się poddałem, bo i tak większość tego zakrywa ta pelerynka. Świetnie. Przy torsie był kolejny problem, bo gdy narysowałem już pasek oraz top, zorientowałem się, że Velvet ma przecież na sobie jakiś płaszcz. No ale niestety LEGO nie oferuje takich elementów, więc musiałem go dorysować na torsie. Nie zapominając oczywiście o wcięciu w talii. Przy rękach nie było większego problemu, mało na nich tylko takie ocieplacze. Zrobiłem jeszcze włosy i na szczęście są takie dwukolorowe kucyki, które nadały się idealnie. Na koniec zostawiłem twarz, której bałem się najbardziej, ale finalnie nie wyszło to chyba aż tak tragicznie. Velvet jest gotowa i czas na kolejnego, czyli Valentino. Co mogę o nim powiedzieć? No, wybitny reżyser. Wybitny koleś. Zacząłem od dołu, użyłem elementu sukni, żeby lepiej oddać opadający materiał. Narysowałem jego płaszcz we wzorki i pierwszy z dwóch torsów to tak naprawdę to samo. A ten drugi to też to samo, tylko dodałem jeszcze takie serduszka. Ze twarzą też nie było większego problemu, bo zaczął mi to lepiej wychodzić. Dodałem jego okulary wy serca oraz złoty ząb, a do rąk wszczepiłem jeszcze 2 pistolety. No i Valentino jest gotowy. No i w ten sposób wszyscy Wiz są gotowi. Czas trochę zmienić klimat i zrobić kogoś z nieba. Chciałem zrobić Adama, ale naprawdę nie mam pomysłu, jak oddać jego nietypowy kształt ciała. Zrobienie go jako zwykłej figurki to byłaby zbrodnia. Zbrodnią jest też niesubskrybowanie tego kanału, więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie to zmieńcie. Finalnie stwierdziłem, że zrobię lód. I aktualnie jest ona dowódczynią egzorcystów. Zrobiłem bazowy model i wydaje mi się, że całkiem dobrze odzorowałem jej skrzydła oraz włosy. Lód ma bardzo proste nadruki, na biodrach zrobiłem dosłownie szary pasek, na nogach takie podwójne trójkąty, aby zarysować zbroję i to samo na ramionach. Przez tors przechodzi pojedynczy pasek, ale także dodałem trochę detali na szyi, bo ten element jest bardziej zaawansowany. Jednak najbardziej zaawansowana jest oczywiście twarz. Problem pojawił się przy doborze koloru oczu, bo przeważnie ludzie mają zwykłe czarne oczy, a nie kolorowe. Finalnie jednak wyszło tak. Mogłoby być lepiej. Ale żeby nie było, zrobiłem też drugą wersję, gdzie ma założoną maskę i to wygląda chyba lepiej, choć nie wiem, która gorsza. Nadal zostajemy w niebie, bo teraz zrobię Emily. Wydaje mi się, że ona też będzie ważną postacią, była nawet w hotelu na zwiastunie. Tym razem zacząłem od twarzy, zrobiłem jej niebieskie oczy, trochę piegów na twarzy i wyjątkowo mi się podoba. Ale lepiej nie zapeszać. Starałem się zrobić jej naprawdę długie włosy, no ale to jest najlepsze, co mogłem zrobić. Skrzydła natomiast wyszły w porządku, ale tego samego nie mogę powiedzieć o torcie, bo coś mi w nim strasznie nie pasuje. Wszystko robię przy użyciu limitowanej palety kolorów LEGO, więc kolory często odstają. Zrobiłem jeszcze nadruki na rękach i chyba najważniejsze, na spódnicy. Szczerze, ta figurka najmniej mi się podoba. Zapytałem też członków serwera Małpy Wiewióry, na którego serdecznie was zapraszam, co sądzą o tej figurce. I im się akurat podoba. Z nieba zejdźmy do piekła i to dosłownie, bo kolejny jest Lucyfer. To o niego najczęściej pytaliście rok temu, więc musiałem go zrobić. Ponownie zacząłem od nadruku na twarzy. Męczyłem się i męczyłem, szczególnie z oczami, ale w końcu wyszło coś, z czego jestem jakkolwiek zadowolony. W międzyczasie zrobiłem też jego kapelusz z koroną. Lucek ma bardzo klasyczny hazbinowy outfit. Muszka, koszula, wypaski oraz kilka złotych dodatków, więc wiedziałem, co robię. Na nogach zrobiłem czarne buty, a rękawy zakończyłem czerwonymi akcentami. Najciężej było zrobić kołnierz, finalnie jednak użyłem do niego parówek. Lucyfer posługuje się takim kijkiem z jabłkiem na końcu, więc go zrobiłem, a w drugiej ręce trzyma kaczuszkę. I pomimo wielu trudności udało się zrobić Lucyfera i ogólnie wszystkie figurki. I jeszcze zdążyłem przed drugim sezonem.